teraz trafiliśmy do miasta z tej wiochy totalnej i w ogóle ludzi tańczących na plaży i są takie duże budynki, ładne hotele i w ogóle jest strasznie busy. Powiem wam, że 2 dni tylko byliśmy w tych górach na Zadupio na wsi i w ogóle jestem w szoku teraz widząc duże budynki. Ciekawe to jest zjawisko, że szybciutko człowiek zapomina o tym, że istnieje normalny świat też wokół. Busy, busy, busy streets. No i dojechaliśmy, nasze nowe mieszkanko. Całkiem miłe, ogromne i taki mamy fajowy taras. Port of Spain, drodzy Państwo. No i mamy tutaj stolicę Trinidadu i Tobago. Idziemy zwiedzać. Podobno w nocy nie wolno nam wychodzić. Już nam tutaj powiedziano, że nie ma opcji, bo jest niebezpiecznie bardzo. I tego się też spodziewaliśmy w sumie, więc nie jest to niespodzianka. Ale póki się zrobi ciemno, to sobie pochodzimy, a jutro będziemy od wczesnego poranka kontynuować. Po banany nie trzeba jechać na wieś. Banany są w mieście. Port of Spain atrakcją turystyczną staje się głównie podczas karnawału. Przez resztę roku miasto uważane jest przez turystów jako mało ciekawe i dość mocno niebezpieczne, co oczywiście mamy zamiar sprawdzić. Tak wyglądają firmy organizujące pogrzeby tutaj. W Polsce to chyba jedna z najlepiej działających instytucji, najwięcej pieniędzy można zarabiać. Or the bar or the church. Hello. Hello, hello. Mają tu też takie ładne, nowoczesne budynki. No, a po samochodach widać, jak fantastycznie jeżdżą. Dlatego zdecydowaliśmy się na długi spacer do centrum miasta, bo no, troszkę strach. Okej, przeszliśmy jakieś 2 km, a ja jestem całkowicie zachwycona architekturą w tym mieście. I zszokowana, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale różnorodność jest taka, że od takich malutkich domeczków, które są zupełnie rozwalone i w ogóle widać, że ludzie nie mają pieniędzy, po bogate budynki, które są w ogóle wow, w skali światowej wręcz szaleństwo. Przechodzenie przez ulicę kosztuje mnie tutaj wiele wysiłku i stresu, bo oni jeżdżą po drugiej stronie i nie umiem się do tego przyzwyczaić w ogóle. To jest muzeum na przykład. Piękne. Architektura w mieście to głównie styl kolonialny. Naleciałości hiszpańskie i brytyjskie. No i połączenie z tymi nowoczesnymi, przeszklonymi budynkami. It looks like in Valencia. Beautiful. Centrum takie imprezowe, powiedzmy. Robią tu różne wydarzenia, koncerty, inne jakieś takie spotkania. Przynajmniej tak nam ta pani tam idąca powiedziała, bo właśnie nam opowiada różne rzeczy. Wyszła sobie pobiegać biedna, a teraz musi z nami spacerować. I tak się miesza właśnie nowa architektura zupełnie z tymi maleńkimi, pięknymi domeczkami, które w ogóle zachwyt total. Pięknie. To jest kościół na przykład. Da się? Da się. Wygląda jak kościół? No nie bardzo, ale mówi Jesus Christ. The Church of Jesus Christ. Wygląda jak dla mnie bardziej jak magazyn, no ale cóż. Ludzie też odrestaurowują te budynki piękne. Robią z nich knajpy na przykład. There was some carnival going on in here. Local bar, that's what we want. We should take a beer here maybe. Zjedliśmy kolację, wypiliśmy 2 piwa i wracamy do domu. Pan taksówkarz, zapytaliśmy go, on mówi, że to trochę niebezpieczna dzielnica, gdzie jedziemy. I mówi, naprawdę? Myśmy chcieli iść na piechotę. Mówi, na piechotę? Fuck no! Mówi, co ty zwariowałeś? Mówi, policja by was musiała chyba eskortować. Zwariowałeś? Zaznaczam, jest 9 wieczorem, nie to żeby 3 rano czy coś. Także generalnie w Port of Spain można spacerować do zachodu słońca. Po zachodzie słońca chyba nie można, dlatego że nasza dzielnica wygląda naprawdę na sympatyczną. Są miłe, malutkie domki. I do centrum w tamtą stronę szliśmy piechotą i zajęło nam to, nie wiem, z 20 minut. Okazuje się, że już teraz nie można. Także skończylibyśmy prawdopodobnie bez telefonów, pieniędzy i majtek. Jedziemy punkt widokowy zobaczyć. Pan z mieszkania powiedział nam, że we can see, what we can see, babe? What he said? All of Port of Spain. Right there. Eso. It's over there.
all the port of Spain, mate. Smiles on the rising sun. Yeah. Too little, too little, too little, too little bird. Ja bym bardzo chciała zobaczyć slumsy. W związku z czym przejedziemy tamtędy. Co prawda jest troszeczkę stres, bo szczególnie z kamerą w dłoni i tak dalej, to tak może być różnie, ale bardzo bym chciała zobaczyć, bo te dzielnice, gdzie dojeżdżamy teraz, jest troszeczkę przerażająco. Może kupimy taki. Well, look at that. No bo tak wyglądają slumsy w Port of Spain. Trochę się boimy, nie będziemy chyba wychodzić z samochodu, bo nie chcielibyśmy stracić zużycia. Patrząc na tego typu budynki opuszczone, gdzie jest napisane, że nie wolno wchodzić do środka. Please not enter. Let's get the fuck out of here. Scary, 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 scary. Bardzo biednie tu jest. Myśląc, że Trinidad i Tobago to jedno z najbogatszych państw na Morzu Karaibskim, to no tutaj tego nie widać za bardzo. Wyjechaliśmy ze slumsów i się zbliżamy do wielkiego miasta i wielkich budynków, w ogóle zupełnie inny klimat. Queen Park Savannah. Największy park w mieście, który faktycznie jest ogromny. Ale taki jakiś bez drzew. Bez sensu trochę, jak jest tak strasznie gorąco. I robią park, w którym nie ma zieleni prawie. No ale przejdziemy się wokół niego. Po drugiej stronie 7 wspaniałych, 7 najładniejszych budynków w mieście, które wybudowano w latach... Let's see. Wybudowane zostały w latach 1902 do 1910 na terenie, który wcześniej rząd wykorzystywał jako gospodarstwa hodowlane. Zdecydowanie architektoniczne perełki kraju, które pięknie mieszają style. Znajdziemy tutaj elementy w stylu francuskim, kolonialnym, szkockim, brytyjskim, maurytańskim i śródziemnomorskim. No i ciekawie połączone to wszystko z architekturą karaibską. Jeśli ktoś z Was interesuje się architekturą, to warto poczytać więcej o tym miejscu, bo można tu znaleźć naprawdę niezwykłe połączenia. Budynki należą w tej chwili do rządu, są pięknie utrzymane, a niektóre wciąż odnawiane. Jako pierwszy wybudowano tutaj zamek Stolmeyera, jeśli tak to się właśnie wymawia, i to tam teraz zmierzamy. Nazwa budynku pochodzi od Charlesa Stolmeyera, który był jego pierwszym właścicielem. Do czasu, gdy żona powiedziała, że woli prostszy dom, oddali więc zamek synowi. W czasie II wojny światowej został przejęty przez Amerykanów. Odnowiono go później pod koniec lat 90. i aktualnie jest pod opieką biura premiera i jest zabytkiem chronionym. Zamek można odwiedzić za darmo, co było dla nas bardzo miłą niespodzianką. W środku znajduje się muzeum, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć piękną wystawę karnawałową. Trinidad i Tobago słynie z najhuczniejszego karnawału na Karaibach. W budynku nie wolno nagrywać wideo, tak więc pracownicy biegali za mną i moją kamerą, niewiele udało mi się złapać. Ach, i toalety w zamku, można je tylko oglądać. Trzeba było więc znaleźć drzewko obok zamku. Ups!